Cześć, cześć, cześć. Dogram wam, zobaczcie, widzieliście, nie? Taki spoiler na początek, audio dogrywam, bo po walce z tą rybą nie miałem czasu. Z czasu może i też, ale chęci nagrania czegokolwiek, mówienia czegokolwiek, także część filmu będzie normalnie, tak jak mówiłem, a część będzie tak jak teraz słyszycie to dograne i końcówkę też dogram sprzedanie tej ryb głosem, bo bo nie było sił już. Może ten film wam tego jesiotra wrzucę jako osobny film, walkę z parodię walki. Ale tak, to moje zawsze widzieliście, przypon 27 to robi robotę zawsze. Tu rekord tygodnia wyskoczył 93. Wczoraj już na Discorda wrzuciłem tą rybkę. I one przede wszystkim biorą tutaj, jak macie tutaj B6, B6, tak? Tutaj to i tutaj na tej krawędzi i w górę w stronę tego 26. Do góry aż tam do samego końca też biorą, ale większość ryb brała właśnie w tym miejscu. Także co? Lecimy. Dobra, cześć wam z archipelagu Ładoga. Czegoś co dawno nie było. Zobaczymy co będzie brało. Ja wczoraj na transmisji słabo połowiłem, dzisiaj to było przecież, słabo połowiłem, dosyć słabo, wam tam coś na zawodach wychodziło, zobaczymy jak ja sobie tu dłużej postoję na spokojnie. Haczyki takie jak tam doradziliście w trakcie transmisji są założone te 2.0, 1.0 chyba na tych miałem. Także w jakimś odpowiednim momencie wam to nie wiem, zmontuję, pokażę, zobaczymy co się wydarzy w trakcie połowu, także ja sobie połowię. Ciekawe co za ryba będzie. Pływam po tych 26 metrach. O, ładnie się zaczyna, nie? Pływam po tych 26 metrach i zobaczymy co tu będzie brało. Coś ugryzło. Tak z ciekawości wyciągnąłem trzecią wędkę. Coś co mówiłem, że nie lubię. Ale co wspomniałem, wydaje mi się, że tak, ryby biorą większe po tej aktualizacji, ale niekoniecznie bierze ich dużo, także można się fajnie posiłkować w sumie trzecim kijem, co? Zobaczymy. Tu jest standardowo orig założony bez zmienionych haczyków, bo tylko na jednym origu zmieniłem sobie haczyki. No i zobaczymy jakie ryby będą. No takie szczupaki po 8, bo jakby były, to byłoby fajnie. Dobra, jest jakaś rybka tutaj na prawym. Czy ja wam nie wspomniałem? Pamiętacie co wykombiowałem ostatnio, nie? Na jednej z transmisji miałem przypon 27 założone. I wpadłem na taki genialny pomysł, żeby to na tym zestawie połowić na tym 27. Żeby to się źle nic nie wydarzyło, ale może będą lepiej tu brały. Dobra, jest znowu jakieś branie tutaj na tym elektryku. To jest fajne, nie? To wyciąganie. To mam przypon 42. Chyba 42. Fluorokarbon i ryby biorą dość podobnie jak na tym prawym. Ja pewnie będę wycinał część tego co mówiłem, bo nie ma wszystkiego sensu pokazywać. Jakie większe ryby staram się wam pokazać. Piąteczka. Ładnie wyglądają te nowe modele. Jest jakieś kolejne branie. Widzicie mniej więcej w którym miejscu jestem. Jestem tutaj pomiędzy... Ale szarpie. Jestem pomiędzy tym 26 a tym płytszym miejscem i wydaje mi się, że tutaj jakoś tak one częściej biorą. Ciekawe co to będzie teraz. 11, prawie 12 łosoś. Ładny też model. Już mi się stare czasy przypominają, że tym elektro można było w ten sposób potrolować, nie? Oczywiście jak ryby brały, ale przy takiej wielkości ryb fajna zabawa, 8,5. Fajnie.
ale podszarpuje. No, kolejna ryba tutaj na tym. I znowu jestem tutaj na tej 26, tylko z tym razem na górze. Jak dobrze patrzę na wskaźnik. No, 26 jednak oddaje. No, szkoda, że mi tak na zawodach nie dało, co? Ale ja więcej tam gadam niż cokolwiek robię sensownego. Dobra, mam tu jakąś rybkę. Już troszkę dłuższy czas z nią operuję. Ciekawe jakiej wielkości będzie, bo to jest pierwsza tego typu ryba, którą mam wrażenie, że pożałowałem trochę tego przeponu, tego 27, bo trochę czasu zajęło walczenie z nią. No tak to jest, jak się nie chce zatrzymać trollingu. No dobra. Na początku była przede mną, teraz jest za mną. Wyłączymy to dziadostwo, niech nie płynie. Zobaczymy, co to będzie. Mocno nie walczyła, ale jednak trochę trzeba było pokręcić. Co to może być? O! 14. Łosoś atlantycki, czyli największy na tej sesji. Ciekawe, co tu siedzi. A tu jest jakieś maleństwo. Jakieś maleństwo. Zaraz wam pokażę, gdzie ja tutaj stoję w tym miejscu akurat. Na mapie, gdzie one ugryzły. O, tutaj zobaczcie, jestem akurat na samym końcu. Na samym końcu. Co jest trochę inaczej. Dobra. Wiecie co? Mam problem, duży problem. Odjeżdża ryba. Nie daje się wyciągnąć bez trollingu prawdopodobnie. Jest coś dużego, coś odjedzie i najpewniej wrócę do was z informacją, co to jest za jakiś czas, jak sobie nie odpuszczę. Ale jest coś dużego. Dobra. Słuchajcie, dogrywany głos w tej chwili. Już nie miałem siły. Nie miałem siły. To jest to, co mówiłem prędzej. Że już nie miałem siły nagrać końcówki filmu. I w ogóle zaczniemy od początku film. Tak rozpocząłem dzisiaj ten film. To jest ta ryba. To jest ta ryba. Co widzicie ją zaraz na samym początku. To już jest po ponad godzinie, tak mi się wydaje, walki z nią. I miałem takie 3 momenty na 15 metrach. Zobaczcie, jak to wygląda. 3 momenty, że ona była na 15 metrach i później nagle odjechała. Raz stałem, myślałem, że już mogę stać. Jednak się okazało, że nie. Także całkiem możliwe, że ja wrzucę tego jesiotra jako osobny film na drugi kanał, żebyście sobie zobaczyli, jak się nie łowi. Te połowy na mniejsze przypony albo jakieś słabsze zestawy zawsze są ciekawsze, lepiej oddają, nie? Człowiek się jakoś tam bardziej cieszy. Po czasie mam dość, nie chciał już mi się nic mówić wczoraj. Dobra, tuba palia, a tutaj zrobiłem cięcie, bo jeszcze miałem do sprzedania te brzane, te ryby z transmisji, tam było 400 chyba srebra, czy coś takiego. A tutaj ja nie pamiętam, ile ja tu miałem, 1100 czy coś takiego za te jesiotry. Za te łososie i to wszystko. Bo ten jesiotr bałtycki to jest kompletnie nieopłacalna ryba. 410 to jest nic, totalnie nic. Chyba, że na lepszym zestawie łatwiej by się to wyciągało. Okej, pamiętajcie, łapa w górę. A ja to muszę wam wrzucić w internet. Pa, pa.